Siemka, ja jestem Odacho i wracamy do mangi Dragon Ball Multiverse. Ostatnio śledziliśmy przygody... jak on się nazywał? Ten przodek Frizy? Ojciec w zasadzie Colda? Berg? Mrożon? Zamrożon? Coś w tym stylu. Szkoda, że Mrożon nie przyszedł ostatnio, kiedy były takie upały. Dzisiaj jestem w stanie już wytrzymać w koszulce, chociaż i tak parę zabawnych rzeczy mnie spotkało, ale nie będę wam tutaj truł tym dupy, kiedyś wam opowiem. Tak czy inaczej... Dragon Ball Multiverse, wracamy do flashbacków tyczących się Ksiksi. Tak się składa, że to jest kontynuacja tego zabawnego rozdziału, który mieliśmy ostatnio, który był pięknie tłumaczony przez polską tłumaczkę. Legenda Ksiksi, pamiętacie to? Tutaj, gdzie mieliśmy te wiersze. Zastanawiam się w sumie, czy to też będzie takie wierszowe, bo jeśli tak, to, to się chwila, moment, następny rozdział. Czy to będzie wierszowe, czy to będzie niewierszowe? Nie wiem, ale okładka jest taka aż nie Dragon Ballowa. Jakaś postać, wydaje mi się, że kobieca, trzymana w dłoniach, w zasadzie taka trochę metaforyczna. Jakbym był na języku polskim w liceum, to pewnie to byłby dobry obraz do zinterpretowania na język polski. Dobrze, że już to za mną. Czytamy. Jeśli nie pamiętacie, jak to wyglądało, cały ten poprzedni rozdział flashbackowy polegał na tym, że był sobie zły Ksiksi, ale potem go pokonali, a stary Kaioshin został przez niego zapieczętowany w mieczu. I to tyle. Minus? Co? Rok minus 75 milionów? Czyli w sensie przed naszą erą, tak? Świat piąty. Wymiar bogów. Rok minus 90... Nie wiem czytać. Minus 75 milionów. Ale w jednym świecie zwyciężył mrok. Bogowie światów zostali pochłonięci jeden po drugim. Na zawsze zapomniani. Czyli to nie jest jakby to, co się działo wcześniej, ani to, co się działo później, tylko wersja alternatywna, bo faktycznie w poprzednim rozdziale specjalnym było napisane, że ta sytuacja wydarzyła się we wszystkich światach, no a świat piąty, z tego co pamiętamy, jest światem Ksiksiego, no nie? Nie widzicie, tutaj będzie to widać. Świat piąty należy do Ksiksiego i tutaj też to widać, więc to jest geneza Ksiksiego w naszym świecie, w sensie tego naszego Ksiksiego, którego znamy z turnieju Multiverse. Po złamaniu równowagi został sam demon. Nic nie mogło się teraz przeciwstawić jego niezaspokojonemu głodowi. Ja za każdym razem to będę powtarzał. Uwielbiam czytać Multiverse, bo to jest pięknie przetłumaczone. Jak ja czytam jakieś mangi po angielsku i tłumaczę je na bieżąco, to jest to dla mnie trudniejsze, wiadomo, niż czytanie po prostu po polsku, ale ja nie jestem w stanie tak pięknie tego opowiadać jak tutaj na stronie Dragon Ball Multiverse. Dlatego jestem w stanie się bardziej zagłębić w tę historię, zanurzyć. Narysowane przez Steve'a van der Worsta, a za historię odpowiada Salagir. Proszę tutaj do mnie nie pisać, okej? Minęły lata. Czas, gdy świat był rozrywany na kawałki, pożerany przez ciemności. Ludzie, Saiyanie, demony mrozu jeszcze się nie pojawili na świecie, ale Nameczanie już istnieli. To jest akurat ciekawe. Być może Zalama? Nie, to chyba nie nawiązuje do Dragon Balla Super Multiverse, więc wątpię, żeby tutaj był Zalama. To twoja ostatnia deska ratunku przede mną? On walczy... Ksiksi walczy z jakimś Nameczanem. Wczesny język Namek. Ten Nameczanin mówi we wczesnym języku Namek, zniszcz go! Na co smok, który nie przypomina znanych nam smoków, bo jest umięśniony, ma brodę, to jest taki ojciec porunki chyba. Nie mogę. Jest dla mnie zbyt silny, mówi smok. Biedny szaleńcze, poznałem wasz język dawno temu. Mówi Ksiksi do tego Nameczanina i korzystając z wczesnego języku Namek mówi: Smoku, od teraz będziesz spełniał tylko moje życzenia. Twoje życzenie zostało spełnione. Ksiksi został wtedy jedynym panem świętego smoka Porana. Poran! Ciekawe, do czego jest to nawiązanie w takim razie. Trochę nawiązuje do Porungi, ale podejrzewam, że tutaj jest to nieprzypadkowo wybrane imię. Co 103... W sumie wiecie co? Zerknę w komentarze, może ktoś tutaj zwrócił na to uwagę. Poran? Nie widzę. Chociaż może będzie... Nie będę przełączał na angielski. No dobra, nieważne. Może ktoś w komentarzach będzie wiedział. Co 130 dni mijał nameczański rok i przychodził czas nowego życzenia. Co to jest za OP gówno w ogóle? Naprawdę? Wzmocnij mnie. Przyspiesz mnie. Naprawdę to są 2 życzenia? Bo 3 życzenia może ten pewnie smok spełniać. To nie może powiedzieć: wzmocnij moją siłę, prędkość, wytrzymałość, inteligencję, charyzmę. Wzmocnij mój rizm, zrób mi przeszczep włosów, nie wiem, usuń moje niedoskonałości, usuń moje zmarszczki, wydłuż moje prącie. Ciekawe, czy były takie życzenia później. Uśpij swego stwórcę tak, by nigdy się nie obudził ani nie umarł. Uczyń mnie niezniszczalnym. Ulepszyłem cię do granic moich możliwości.
To mi przypomina tego mema, jak jest taka baba z cycami, która mówi: Smoku, czas na nasze kolejne życzenie. I taki porunga zmęczony: dobrze, kochanie, idę. Ten magik prawie mnie złapał. Ochroń mnie przed magią. Ochroniłem cię przed jego czarami, ale są magowie, którzy mnie przerastają. To jest niesamowite, że Ksiksi w tym świecie jest... Ej. Ten jego smok w zasadzie, nie? Teraz sobie tak połączyłem kropki, bo chciałem powiedzieć, że to jest jedyny przyjaciel, którego on ma. Jedyna osoba, z którą on utrzymuje jakąś relację. Ten smok, który spełnia życzenia. Ale czy nie było tak, że Ksiksi miał swojego smoka? Czyli to jest ten smok, którego widzieliśmy też na turnieju? Było coś takiego, nie? Muszę być chroniony przed wszystkim. Niedługo wróci mój najgorszy wróg. Czuję w sobie płomień jej powrotu, a ona będzie moja na zawsze. Stwórz mi wymiar, nad którym tylko ja będę panował. Królestwo, gdzie czas byłby spowolniony. Nowa bogini światów. To zaszczyt. Muszę ruszać. A to jest ta baba, która pokonała Ksiksiego lata temu, tak? I ona teraz jest w zaświatach? Cały świat jest w niebezpieczeństwie. Przysługuje pani prawo do interwencji, ale jeśli znowu panią zabije, to nic już z pani nie zostanie. Nie ma innych bogów światów, prawda? Pożeracz zjada nawet duszę. Oni są na zawsze straceni. To musi się skończyć. To jest ta babka, która wtedy go mieczem ciachnęła, nie? I w tym mieczu został zapieczętowany stary Kaioshin. W wyniku tego strasznego starcia planety i gwiazdy zadrżały. Wstrząśnięte potęgą dwóch bytów. Jaki Ksiksi wielki. To on jest taki wielki, że jest większy niż planety i ona się z nim bije? To jak to możliwe? Niestety, z powodu swych życzeń Ksiksi zdobył tyle wiedzy i mocy, że boskość ponownie uległa. Co jest? Co to w ogóle jest? Skąd on się wziął? W sensie, no było powiedziane w poprzednim rozdziale, że to była taka stara moc, no ale czy on ma jakieś imię? Może ma na imię Przemek. Ksiksi uwięził boginię światów w swoim wymiarze. Przez 1000 lat nie jadł. Powstała nowa wiara. Chaos został zniszczony. Ale w tym spowolnionym wymiarze bogini światów była poddawana torturom przez 365 tysiącleci. Życzenie po życzeniu pożeracz został mistrzem manipulacji i zepsucia. Minęło 1000 lat i świat został pożarty na nowo. Znasz, jacyś ludzie w ogóle istnieją? Po tylu latach on się wzmacniał. Co to za rasy w ogóle? Ci przypominają trochę, nie wiem, może Bożaka? Nie, uszy jakieś takie oklapnięte. Albo może mają uszy oklapnięte, bo im smutno. Może mają uszy jak koty też. W zależności od humoru. O! A co to za król Harald? Rok minus 54 miliony. No to minęło 21 milionów lat. Pożeraczu, bierzesz i połykasz to, co ci się podoba. Szanuję to. Ale teraz stąpasz po świecie demonów. Twoje istnienie kończy się tutaj. Zostaniesz zabity przez króla demonów, Hopokusa. Czy on jest w królestwie demonów. Czyli to jest jakiś poprzednik, jeden z wielu pewnie, poprzednik Dabury. I jeszcze Abury, ojca Dabury. Hopokusa. On jest podatny na pokusy. Hop-okusa. Hopokusa. Hopokusa. Okej, ciekawe jak się nazywa po angielsku. Wydaje mi się, że tak samo. Mistrzu, ujarzmij go. Co? Nagle z dymu wychodzi ta Kaioshinka? On ją przejął w jakiś sposób? Słaba bogini światów stanowi całą obronę? Trenowaliśmy przez całe pokolenia, oczekując twego przybycia. Wyeliminuję ją jednym ciosem. On przejął tę boginię i zrobił z niej swojego wojownika? Tak to wygląda. Jestem boską wojowniczką. Transcendentowała mnie prastara moc i udoskonaliła przez miliony lat. Słaba, powiadasz? Transcendentowała? Nie sądzę, żeby... Chociaż może jest takie słowo. Czajcie w Scrabble coś takiego pierdolnąć? Chłopie, jednym słowem niszczysz grę. Transcendować, a nie no, transcendować. Transcendendo. Jak to było napisane? No nie, no transcendentowała? No dobra, niech będzie. Kaioshinka rzuca się w stronę tego Hopokusy. Hopokusy? Ale nie rozumiem, czy ona jest faktycznie przejęta przez niego? No bo mieliśmy chwilę walki, w zasadzie scenę, kiedy oni się rzucają w swoją stronę. Właśnie ta Kaioshinka, która chciała go pokonać, Ksiksiego. I tyle. I się było napisane, że jednak przegrywa. Ale no, mimo wszystko ładnie te oczy są narysowane. Rozdział jest rysowany ładnie, ale musi tutaj być więcej dla mnie wytłumaczeń, bo ja jestem za głupi, proszę państwa. Hopokusa tworzy, co jego ręka jest w ogóle? Tak, on sobie tworzy w rękach trójząb, atakuje Kaioszynkę, ta wszystkiego unika, trafia go w twarz, a on pluje, okej. I zamienia się w kamień, bo ona nie wie, jakie są właściwości jego śliny. Haha, przegrałaś. A on kopie... O, zanim stanie się kamieniem, ona go kopie w łeb i chyba
kończy jego życie, a to oznacza, że właściwości śliny przestają działać, tak? Prawda? Mistrzu, magia została skontrowana jednym zaklęciem. Nie, czyli mimo tego, że został pokonany ten Hopokusa, to Ksiksi musiał uratować jej rękę. Liczni inni wojownicy próbowali go powstrzymać, ale miał już teraz dość zasobów, żeby wszystkich pokonać. Co to kurwa jest w ogóle? W roku minus 28 milionów Ksiksi pochłonął cały znany wszechświat. Nie ma już co pożreć. A czyja to wina? Znajdź sobie nowe zajęcie. No on gada z tym smokiem. To gdzie on kładzie te smocze kule? Robisz się coraz bardziej nieprzyjemny. Z czasem wytworzyłem sumienie. Niestety jestem zmuszony do spełnienia twoich życzeń, niezależnie od tego, jak okropny jesteś. Jestem głodny, znajdź rozwiązanie. Spełniłem twoje życzenie. Odchodzę. Co? 130 dni później. I kontynuują kłótnie. Jak odchodzisz? Przybądź, boski smoku. Nie dałeś mi rozwiązania. Dlaczego tak po prostu odszedłeś? Powiem wam, że jeśli oni żyją tyle milionów lat, 130 dni, jedna ich rozmowa może trwać 1000 lat. Każde życzenie opróżnia smocze kule z ich mocy na rok i zmusza mnie do odejścia. Uzyskałeś odpowiedź. Odchodzę. A, bo on odpowiada na pytanie i mówi, że okej. Skurwiel! 130 dni później. Zrozumiałem, co robisz. Specjalnie udajesz, że nie rozumiesz. Bierzesz byle jakie z moich pytań za życzenie, a potem spełniasz je dosłownie w możliwie najmniej skuteczny sposób. Czy tak jest? Tak, odchodzę. O, umiesz się bawić. Mam cały czas świata. 130 dni później. Dobrze, moje życzenie brzmi. Będziesz spełniał moje życzenia tylko po zadaniu mi pytania, czy to jest życzenie i po otrzymaniu ode mnie odpowiedzi twierdzącej. Spełnione. 130 dni później. Dobrze, czy teraz, ale multiverse czasami naprawdę jest w stanie przekombinować, aż, że jest to nadto logiczne, ale za to tę mangę też lubię. Dobrze, czy teraz zrozumiałeś? Czy to jest życzenie dla mnie? Nie! Teraz zastosuj Teraz zastosuj rozwiązanie, które znalazłeś, żeby rozwiązać problem mojego głodu. Czy to jest życzenie dla mnie? Tak. Smok spełnił jego życzenie i dał mu rozwiązanie, na które nikt się wcześniej nie poważył. Pożywić się zaświatami. Piekło zostało wtedy połknięte. O, Janemba jeszcze ten. Ale wskutek tego implodowała kosmiczna równowaga życia i śmierci. Całe zło wyciągnięte z dusz połączyło się w ciele diabełka. O, czyli Janemba faktycznie tak powstał. Tworząc jeszcze bardziej złowrogi byt, o wiele silniejszy niż Ksiksi kiedykolwiek był? Ha? Niepokonanego demona piekieł Janembę. No to on jest słabszy niż Janemba? Ksiksi jest słabszy niż Janemba? Potężna bestia. Słabsza niż nasza dwójka. No to kto jest słabszy w takim razie? Kilka straszliwych godzin później. Będzie niezniszczalny. O, Ksiksi to jest Nie, no to jest przecież ten Dabura. Ten Hopokusa. Będzie niezniszczalny. I nawet pan go nie będzie w stanie pożreć. Wszystko można poskromić. Nawet najdziksze bestie. Pokonali Janembę. Ta Kaioshinka i Hopokusa. Za światą przypadł w udziale ten sam los. Patrzcie, i tutaj są ci pracownicy pałacu Jemmy niszczeni. Sam król Jemma ucieka, ale Gajerek zachował do samego końca. Wszystkie obecne tam dusze zjednoczyły się. Raj zawierał o wiele więcej dusz i wytworzył byt, który w oka mgnieniu spopieliłby Co to jest w ogóle za jakieś peruwiańskie, fanowskie wizje Dragon Balla? Gdzieś Omni, Zeno, Kaioken, miliard dusz. Byt, który tak dalece wykraczał poza życie i śmierć i był tak potężny, że różnica między nim a królem światów była taka, jaka między Bogiem a owadem. Niestety, niestety, Janemba, Hopokusa i Kaioszynka jest trójka żołnierzy. To on dosłownie ich przejmuje jak Sung Jin-woo w Solo Leveling, nie? Podobnie. Był to koniec całego życia i nieżycia na świecie. W roku minus 23 miliardy Ksiksi nie jadł niczego od milionów lat. Ale po tej obficie ucznie nic nie zostało. Był głodny. Bardzo głodny. Co, wtedy przeszedł do innego świata, multiversum? Nakarm mnie. Czy to życzenie dla mnie? Tak. Oto stworzyłem dla ciebie planetę. Bez życia, bez smaku. Starczyło mi ledwie na chwilkę. Ale nic innego mi nie zostało. Stwórz dla mnie nie jedną planetę, a miliony. Smok odpowiada. Nie mam dość mocy do tego. Mogę zrobić tylko jedną. Stwórz mi planetę z życiem. Nie mam mocy tworzenia życia. Ależ tak, możesz wskrzeszać marłych. Martwi to dawni żywi. Pożarł pan żywych, pożarł pan martwych. W tym świecie istniejemy już tylko my. Nie ma nikogo, kogo mógłbym wskrzesić. Ale on jest głodny, tym. To jest gość, którego można po prostu podsumować tym, że to jest głodomor. To jest jego jedyna cecha.
Zły głodomor. Daj mi rozwiązanie. To życzenie. Zjedz swoich wojowników. Zjedz mnie. To rozwiązanie doraźne. W całym wszechświecie nie ma już dosłownie niczego poza nami. Wykopałeś swój własny grób. Zjadając raz na jakiś czas planetę bez smaku, Ksiksi marniał powoli. Bardzo powoli. A, no tak, bo egzystencja też pali kalorie. Więc on spalał więcej niż dostarczał. O! Koniec rozdziału. Przygody Mary Sue. Aha, bo to jest jakaś okładkowa historia, jak w One Piece, a mamy następny rozdział, który jest już głównym rozdziałem. Czyli niedługo wracamy do głównego wątku. No, historia dosłownie o zjadaniu własnego ogona, ale jestem zaciekawiony, jak to będzie dalej wyglądać, bo z tego co widzę, tutaj jest news opowiadający, że mamy główny wątek, potem następny rozdział specjalny o Bardoku, w pełni pokolorowany, wow! I potem finałowa część historii Ksiksi, o ile uda się zakończyć na czas. Dla mnie bomba. Mimo tego, że nic tu nie ma już, to jestem ciekaw, jak to się zakończy. Pewnie będzie tak, że zobaczy wejście do innego świata, do tych Vargasów. Vargasi do niego przyjdą i dadzą mu opcję, żeby przeszedł do innego świata i tak to będzie wyglądać. Dlatego życzeniem Ksiksi było to, żeby móc sobie swobodnie przemieszczać się między światami, żeby móc cały czas jeść różne rzeczy. Tak stawiam. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Linki do Multiverse, no mógłbym wam wrzucać, ale tak jak już powiedziałem, z jakiegoś powodu kiedyś mi po prostu YouTube wywalił, jakby zgłosił błąd, że linki do Multiverse są jakieś tam dziwne, więc po prostu wejdźcie sobie na stronę Dragon Ball Multiverse, jeśli chcecie poczytać różne mangi, nie tylko Multiverse. Dziękuję autorom za ich pracę. Jestem wdzięczny za to, że po prostu Multiverse jest. Nie powinniśmy brać tego jako coś pewnego, nie? Manga wychodząca od prawie 20 lat, bez żadnych większych przerw. Nie musimy się zastanawiać, czy to wychodzi, kiedy to wychodzi. Po prostu będę płakał, kiedy to się zakończy. Ten film się kończy. Miłego dnia. Jana!